Gwiazdy zaklęte w maszynie. Tak najprościej można opisać, czym jest planetarium. To niezwykłe miejsca, które pozwalają w dowolnym momencie przenieść się pod rozgwieżdżone niebo i zrozumieć rządzące nim zasady. W tym programie pokażemy, jak udaje się przenieść gwiazdy pod zamkniętą kopułę i czego możemy się tam nauczyć. Zapraszamy na Astronarium. Marzenia o zamknięciu sfery niebieskiej we wnętrzu jakiejś maszyny są starsze niż mogłoby się wydawać. Jedno z pierwszych urządzeń tego typu miał rzekomo zbudować już Archimedes w starożytnej Grecji. Planetarium, jakie znamy dzisiaj, powstało jednak dopiero w XX wieku, z wykorzystaniem wynalazku, o którym można śmiało powiedzieć, że przyniósł nam prawdziwe oświecenie – żarówki. Klasyczny projektor w planetarium to bowiem nic innego jak żarówka świecąca przez maleńkie otwory odwzorowujące układ gwiazd na niebie. Wystarczy rzucić taki obraz na powierzchnię kopuły i gotowe. W praktyce to oczywiście dużo bardziej skomplikowane, bo trzeba uwzględnić jeszcze choćby ruchy Ziemi czy innych planet. No dobrze, ale po co nam to wszystko? Planetarium to miejsce niezwykłe, bo pozwala nam się przenieść w dowolny moment w czasie i dowolny punkt na naszej planecie i zobaczyć, jak wygląda tam nocne niebo. Ale współczesne planetaria mają także znacznie więcej możliwości. Zobaczmy, co takiego znajdziemy pod ich kopułami. Naszą wyprawę zaczynamy, można powiedzieć, u źródła. W najstarszym czynnym do dziś planetarium, a jednocześnie największym tego typu miejscu w Polsce – Planetarium Śląskim w Chorzowie. Dowodem długiej historii chorzowskiego planetarium jest już sama architektura tego miejsca. Monumentalne rysy nie bez powodu przywodzą na myśl Pałac Kultury i Nauki czy inne pomniki socrealizmu. Planetarium Śląskie zostało bowiem otwarte 4 grudnia 1955 roku. Wybudowano je z prawdziwym rozmachem. Ogromny budynek mieści m.in. obserwatorium astronomiczne, a także rozległe podziemia. Kiedyś służyły za schron przeciwlotniczy, obecnie kryją aparaturę do badań sejsmicznych. Sercem całego kompleksu jest jednak ta sala, największe tego typu miejsce w Polsce. Pod kopułą o średnicy 23 metrów seansę może oglądać nawet 400 osób. Aby nad ich głowami zalśniły gwiazdy, potrzebny jest jednak prawdziwy cud techniki, ważący ponad 2 tony mechaniczny projektor. O tym niezwykłym urządzeniu opowie Stefan Janta, wicedyrektor i wybitny znawca chorzowskiego planetarium. To jest planetarium. Od nazwy tej maszyny bierze nazwę cała nasza placówka. Jak działa? No to jest projektor tradycyjny, jeszcze taki optomechaniczny, czyli mamy tutaj skomplikowany mechanizm zegarowy, który pozwala dość precyzyjnie wyświetlać różne obiekty na tym sferycznym ekranie, czyli ciała Układu Słonecznego, w okresie w zasadzie wielu set lat w przód i w tył, z dokładnością, jak podaje konstruktor, około 1 stopnia. Dość dokładnie da się wyświetlić położenia planet wśród gwiazd. Możemy też pokazać inne ciała Układu Słonecznego, jak na przykład komety, czy też sztucznego satelitę Ziemi.
Możemy też pokazać zjawisko meteorów, ale przede wszystkim możemy wyświetlić gwiaździste niebo, które jest dość wiernym odwzorowaniem rzeczywistego nieba. A rozmiar sali pozwala na lepsze wrażenia, ponieważ nasza odległość jako widza od ekranu jest dość duża, więc mamy takie wrażenie, jakbyśmy byli na otwartej przestrzeni pod prawdziwym niebem. W takiej kuli jak ta znajduje się żarówka. W naszym wypadku jest to żarówka o dosyć dużej mocy, a na powierzchni tej kuli znajdują się projektory. Jeżeli ktoś pamięta, jak wygląda taka tradycyjna piłka nożna składająca się z 5-kątów i 6-kątów. Ich jest dokładnie 32. Każdy z tych projektorów wyświetla albo 5-kąt, albo 6-kąt, które są ze sobą bardzo dobrze dopasowane. Klisza w takim projektorze ma właśnie kształt 5- lub 6-kąta i jest wykłutą mapą nieba. Wykłutą na folii miedzianej o grubości 15 tysięcznych części milimetra, bo miedź, która ma taką grubość, pozwala po nakłuciu igłą zawijać się tej blaszce w postaci takiego rogalika i tworzy doskonałe kółeczka, nie pęka. Gdyby ta blacha była za cienka, to by się rozrywała, gdyby była grubsza, pęka. I tutaj było to kiedyś jeszcze nakłuwane ręcznie. Teraz w nowych projektorach tego typu robi się to najczęściej laserem. Prawie 9000 gwiazd potrafimy wyświetlić. Tyle nakłuć trzeba było zrobić, a oczywiście jeszcze dobrać odpowiednią grubość igły do jasności gwiazdy. W ten sposób na kopule planetarium udaje się odtworzyć dokładnie to, co widzimy na nocnym niebie. Możemy więc podziwiać gwiazdy niezależnie od pogody, ale nie tylko. Planetarium pozwala bowiem w pewnym sensie odbywać podróże w czasie i przestrzeni. Pierwsze planetarium, o którym mamy jakiekolwiek wzmianki, to jest planetarium zbudowane w VI wieku przed naszą erą przez Anaksymandra. Było drewniane. Bardziej przypominało to, co dzisiaj nazywamy tellurium, tak? Czyli budowa układu słonecznego, ale tam też był element pierścienia, który miał symbolizować sferę gwiazd. Bo to jest pewien model świata. Budujemy model świata, nasze wyobrażenie tego świata i na takim modelu możemy prezentować różnego rodzaju zjawiska, których na rzeczywistym niebie nie zobaczymy. My możemy to niebo obserwować. Zjawiska na rzeczywistym niebie trwają albo bardzo długo i trzeba by na nie czekać i czasami nie wystarcza ludzkiego życia, albo są tak szybkie, że nie jesteśmy w stanie ich dostrzec, chociażby te spadające gwiazdy. W planetarium możemy zjawiska, które są długotrwałe, przyspieszyć i pokazać, na czym polegają, a te, które są szybkie, zwolnić i zaprezentować ich naturę. Model świata pozwala w taki ładny, dydaktyczny sposób zaprezentować to, co dzieje się wokół nas w tym prawdziwym niebie. Potem, kiedy wyjdziemy na to prawdziwe niebo, rozumiejąc wiele rzeczy, które tam się dzieje, zupełnie inaczej już na to niebo patrzymy. Planetarium Śląskie działa nieprzerwanie już ponad 60 lat. W tym czasie przewinęły się tu miliony widzów. Teraz to miejsce może czekać druga młodość. Chorzowskie Planetarium ma zostać gruntownie zmodernizowane, tak by mogło odsłaniać tajemnice kosmosu przez kolejne długie lata. Niestety, przebudowa może oznaczać wyrok dla starego, mechanicznego projektora. Przyszłość planetariów ma bowiem wyglądać nieco inaczej. Każdy, kto chciałby się przekonać, jak może wyglądać przyszłość planetariów, powinien zawitać do Łodzi. To właśnie tu powstało najnowsze tego typu miejsce w Polsce, a jednocześnie jedno z najnowocześniejszych na świecie. Uruchomione w 2016 roku, planetarium EC1 to część powstającego w Łodzi Centrum Nauki. Ulokowano je w zabytkowym, poprzemysłowym otoczeniu, ale tutejsza kopuła kryje najnowsze zdobycze techniki. O tym, co je wyróżnia, opowie Tomasz Kisiel, kierownik nowego planetarium. Już sama lokalizacja tego planetarium jest absolutnie niesamowita. Co to właściwie jest za miejsce?
To są budynki dawnej elektrowni łódzkiej, pierwszej elektrowni, która powstała na początku XX wieku. W centrum miasta straszył obiekt, który był dla ludzi nie do wykorzystania. Dlatego miasto podjęło decyzję o przekształceniu tych terenów w centrum, gdzie będzie znajdowało się planetarium, gdzie będzie Centrum Nauki i Techniki i całe to miejsce stanie się żywym obiektem, który będzie przyciągał odwiedzających. Nazwa samego planetarium zresztą nawiązuje, zdaje się, do tej historii. Tak jest, EC1, czyli dawniej elektrociepłownia numer 1. No dobrze, czyli mówimy o miejscu z bogatą i długą historią, ale jednocześnie chodzi o jedno z najnowocześniejszych planetariów i to, o ile wiem, nie tylko w Polsce, ale na czym to polega? Czym ono zatem się różni od takiego klasycznego planetarium? Przede wszystkim sprzęt, który mamy zainstalowany, jest rzeczywiście nowoczesny. Oprogramowanie umożliwia bardzo łatwe dostosowywanie tego, co wyświetlamy. Czyli widz, który do nas przyjdzie, który nas odwiedzi, może zadać pytanie jakieś, które my w trakcie prowadzenia takiego pokazu uwzględniamy i odpowiadamy na to pytanie. Dzięki temu właśnie, że tak łatwo możemy modyfikować to, co mamy pod palcami na pulpicie sterowania, na tablecie przenośnym, możemy nawiązać z publicznością całkowicie bezpośredni kontakt i te projekcje nabierają charakteru właśnie takiego indywidualnego, ale również od strony technicznej. Ten sprzęt jest wyjątkowy, ponieważ rozdzielczość 8K to jest 32 miliony pikseli na całej kopule. To jest mniej więcej 16 razy tyle, co telewizor Full HD. Planetarium jest cyfrowe, a zatem nie uświadczymy tutaj już takiej tradycyjnej, mechanicznej aparatury, takiego charakterystycznego elementu, który się z planetarium kojarzy. Załatwiają tę sprawę projektory. Tak, projektory cyfrowe, jest ich 6, łączą się idealnie w całą powierzchnię projekcji. To komputer wylicza pozycję gwiazd na niebie i pokazuje je tak, jak widoczne są z Ziemi, a my też możemy w bardzo prosty sposób przenieść ten punkt widzenia w inne miejsce w Układzie Słonecznym, czy w inne miejsca poza Układem Słonecznym w kosmosie. Planetaria cyfrowe ciągle nie są w stanie odwzorować gwiazd z taką dokładnością jak stare analogowe projektory. Ich przewaga polega jednak na tym, że pozwalają zanurzyć się także w innych zakątkach wszechświata i pokazać zjawiska odkrywane przez astronomów nawet w najgłębszych odmętach kosmosu. Ich podstawowa funkcja pozostaje jednak ta sama – pokazywać rozgwieżdżone niebo i tłumaczyć jego działanie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy miasta są rozświetlone w ogromnym stopniu. W dużych miastach bardzo trudno jest dostrzec gwiazdy. Większość populacji ludzkiej na Ziemi nie jest w stanie już dojrzeć drogi mlecznej na przykład. To bardzo szkoda, no ale niestety takie są losy cywilizacji. Potrzebujemy się doświetlać, potrzebujemy tego światła mieć dużo, a gdzieś niebo warto obejrzeć. Niebo uświadamia nam skalę nas na tej małej planecie, okruszku krążącym wokół jakichś tam przeciętnych rozmiarów gwiazdy, jednej z wielu we wszechświecie. I ta świadomość nas jest bardzo ważna. Kiedyś wystarczyło wyjść przed dom, popatrzeć w niebo i widziało się tysiące gwiazd. Dzisiaj, jak zobaczymy kilkadziesiąt, kilkanaście gwiazd w dużym mieście, to już i tak jest dobrze. Mamy szczęście, że było widać chociaż tych kilka najjaśniejszych. No i przez to trochę świadomość nieba w społeczeństwie spada i to też jest rolą planetariów, żeby jednak utrzymywać tą część wiedzy. Tylko w ciągu pierwszych 8 miesięcy od otwarcia planetarium EC1 w Łodzi odwiedziło ponad 100 000 osób. Miejsce to zdobyło także tytuł jednego z 7 nowych cudów Polski. Kolejnym krokiem ma być uruchomienie jeszcze nowszej aparatury. W budowanym obok Centrum Nauki ma powstać planetarium 3D. Co jednak ciekawe, nie tylko w dużych miastach takie miejsca mogą odnieść sukces. Okazuje się, że chętnych, by zasiąść pod kopułą planetarium, można znaleźć także w zupełnie innych okolicznościach. Potarzyca.
Niewielka wieś niedaleko Jarocina. W miejscowej szkole znajdziemy sprzęt, jakiego trudno byłoby spodziewać się w takim miejscu. Od ponad 20 lat działa tu amatorskie planetarium skonstruowane przez lokalnego nauczyciela, Andrzeja Owczarka. Od podstaw zbudował on cały projektor i tchnął życie w to, być może najbardziej niezwykłe planetarium w Polsce. Gospodarzem tego miejsca jest obecnie Elżbieta Owczarek, żona zmarłego przed kilku laty twórcy planetarium w Potarzycy. Jak to się stało, że pani mąż stwierdził, że zbuduje własne planetarium? Mąż był pasjonatem astronomii od zawsze. Jak twierdził, mieszkał na wsi i tam przede wszystkim, jak nie było jeszcze telewizji, to oglądał niebo. I tą pasją chciał zarazić swoich uczniów. Wielokrotnie, gdy mąż przyjeżdżał, umawiał się na wieczór z uczniami, no bo wiadomo, że wieczorem niebo jest najładniejsze. No, często się zdarzało, że albo zamglone niebo, albo zaczynało padać. No i wtedy postanowił, że tym swoim uczniom w tej swojej szkole zbuduje pogodne niebo, które zawsze będzie pogodne. Nie będzie smogu, nie będzie padało, nie będzie zachmurzone, tylko będzie zawsze piękne, pogodne, takie jak niebo powinno być. No i zaczął budować. Zaczął budować i tak sobie 5 lat, dobre 5 lat nad tym pracował. Ta aparatura to jest jego dzieło. To jest jego dzieło od każdej śrubki, od każdej tutaj płytki. To wszystko skonstruował sam. Najważniejszym elementem w projektorze to jest żarówka, która jest centralnie umieszczona w tej kuli, która musi jednostajnie, światło musi jednostajnie przechodzić przez każdy z 24 obiektywów, bo całe niebo północne i południowe właśnie zostało podzielone na 24 fragmenty. Ten projektor wyświetla 6000 gwiazd, czyli 6000 przez 24 to na takiej blaszce mosiężnej znajduje się około 250 gwiazd różnej wielkości. One znajdują się mniej więcej w tym tutaj miejscu. To jest najważniejszy element. Oczywiście ten projektor nie tylko wyświetla gwiazdy, tutaj mamy rzutnik drogi mlecznej, tu mamy znaków zodiaku, również możemy dla dzieci wyświetlić. Dodatkowo jest wzbogacony o rzutnik zorzy polarnej, rzutnik, który wyświetla księżyc, dodatkowo zaćmienia księżyca możemy również pokazywać. Wprost trudno uwierzyć, że cała ta aparatura to dzieło jednego człowieka. Projekcje, jakie powstają przy pomocy tych urządzeń, sprawiły jednak, że do maleńkiej Potarzycy zaczęli ściągać coraz liczniejsi widzowie. Mój mąż zawsze mówił, że to jest miejsce daleko od szosy, a mimo wszystko przyjeżdżają. A poza tym, z tego co parę lat temu sprawdzaliśmy, to było to jedyne planetarium na świecie na wsi. Bo są małe planetaria w szkołach, ale to są w miastach i w Polsce i za granicą. A nasze jest w maleńkiej, bo to jest mała wieś. Potarzyca jest małą wsią, a właśnie się utrzymuje. Jak pani sądzi, co by powiedział pani mąż, patrząc na to, jak dzisiaj to planetarium funkcjonuje? No, on na pewno by się nie zdziwił, że Radek je prowadzi, bo on Radka przygotowywał do tego, ale bardziej by się zdziwił, że ja tutaj stoję. Naprawdę? Tak, naprawdę. Dlaczego? Bo ja zawsze udawałam, że się nie interesuję tym. A jednak dla niego to robię, że po prostu planetarium działa. Zamiast jechać z wizytą do planetarium, można sprawić, że to planetarium przyjedzie z wizytą do nas. Taką możliwość dają tak zwane planetaria mobilne. To dmuchane kopuły, które można rozstawić w niemal dowolnym miejscu. A lekcję astronomii przenieść na przykład do szkoły lub na imprezę plenerową. Wszystko mieścimy w małym osobowym samochodzie, nie potrzebujemy nawet ciężarówki do tego, wszystko jesteśmy w stanie spakować. Potrzebujemy jakieś pół godzinki przed pierwszym seansem, rozkładamy wszystko do takiej postaci właśnie takiej pompowanej powietrzem kopuły. Wewnątrz znajduje się sprzęt projekcyjny, no i zapraszamy widzów do środka i pokazujemy im właśnie piękno wszechświata. Pokazy w mobilnych planetariach nie dorównują jakością obiektom stacjonarnym. Są jednak prowadzone na żywo i zawsze gotowe na interakcję z widzem. Zakreślając
takie właśnie spirale. Pozwalają pokazać najważniejsze zasady rządzące ruchem gwiazd na niebie i to tam, gdzie inaczej nie byłoby to możliwe. Głównie odwiedzamy szkoły, przedszkola. Niekoniecznie czerpiemy wiedzę tylko z podręczników, ale też pokazujemy to właśnie, jak to zbliżamy to wszystko. Rozkładając takie planetarium w szkole, dzieci mają możliwość dotknąć tego, praktycznie odebrać to bardzo, bardzo z małego dystansu. My też stwarzamy taką atmosferę tej bliskości i też zmniejszamy dystans między widzami a prowadzącymi. Dużo radości sprawia, jeżeli na przykład zajedziemy do szkoły i słyszymy od uczniów, że wizyta w takim miejscu odmieniła ich postrzeganie tego, co ich otacza. No to też bardzo krzepi i daje motywację do następnych działań w tym kierunku też i do tego, żeby się rozwijać. Liczba takich mobilnych planetariów ciągle się zwiększa. Tych tradycyjnych, stacjonarnych działa w Polsce obecnie około 20. Różnią się rozmiarami, wiekiem i wykorzystywaną technologią, ale mimo upływu lat przyciągają rzesze widzów. A pod ich kopułami ciągle trwa niezwykły spektakl gwiazd zaklętych w trybikach mechanicznych projektorów i oprogramowaniu cyfrowych rzutników. Analogowe czy cyfrowe, duże czy małe, stacjonarne czy mobilne. Wszystkie te tak różne planetaria łączy jedno. Pozwalają zobaczyć i zrozumieć to, co każdej nocy dzieje się nad naszymi głowami. Nawet wtedy, kiedy za oknem mamy chmury i deszcz, co powiedzmy sobie jasno w naszym kraju zdarza się wcale nierzadko. Warto zatem wybrać się na wizytę do planetarium, podobnie jak warto oglądać astronarium. To już wszystko w tym odcinku, ale jak zwykle bardzo serdecznie zapraszam na kolejne. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.